Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czy giełda będzie rosnąć, czy będzie kontynuacja wzrostów? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform: Xstation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy! Ale na wstępie tego materiału dotyczącego tego, czy giełda będzie rosnąć, czy będzie kontynuacja wzrostów, warto poświęcić jeszcze trochę tym danym, które przed chwilą się pojawiły, czyli danym o sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych. Co prawda główny wskaźnik był nieco gorszy, ale po uwzględnieniu prognoz, czy po uwzględnieniu wszystkich rewizji danych składowych, myślę, że generalnie dane są neutralne, z przewagą lekkiego wskazania pozytywnego. Czyli raczej te dane nie powinny mieć większego wpływu na rynek podczas dzisiejszej sesji i nie powinniśmy się na nich koncentrować. Znacząco bardziej rośnie znaczenie tych danych o godzinie 16. One będą się odnosić do październikowej, bieżącej sytuacji i jeżeli coś się wydarzy, to być może dopiero po godzinie 16. Czy giełda będzie rosnąć, czy będzie kontynuacja wzrostów? Oczywiście kluczowe zagadnienie jest takie, czy ten wczorajszy atak popytu na indeksie S&P będzie dzisiaj kontynuowany, ponieważ tworzymy dzisiaj świece tygodniowe, pełne kształty poznamy po godzinie 22 i będziemy wiedzieć więcej, jaki był kształt, kto wygrał popyt czy podaż na różnych instrumentach finansowych, a jako że wczoraj mieliśmy do czynienia z fantastyczną sesją na Wall Street, pytanie zasadnicze jest takie, czy popyt na ryzyko rodzi się teraz na indeksie giełdowym na Wall Street, tym najważniejszym, i czy on będzie kontynuowany, ponieważ walka toczy moim zdaniem się nie tylko o to, że będzie jakaś lokalna wzrostowa korekta, ale czy czasem cały czwarty kwartał nie będzie pozytywny dla indeksów giełdowych i generalnie ogólnie, czy rynek giełdowy dyskontuje teraz recesję prawdziwą, mocną, długą i głęboką w amerykańskiej i światowej gospodarce, czy też raczej dyskontuje lekkie spowolnienie gospodarcze, które prędzej czy później, raczej szybciej się zakończy niż wcześniej konsensus rynkowy zakładał. I to wszystko się dzieje na naszych oczach, ponieważ indeks giełdowy, który wycenia przyszłość, to co będzie za 6-9 miesięcy, w okolicach 3600 punktów, gdzie mamy średnią 200-sesyjną dokładnie, teraz to zaczyna wyceniać i będzie musiał to zdyskontować. Jako że wczorajsza sesja, pomimo bardzo informacji, które powinny doprowadzić do bardzo mocnych spadków, przyniosła wzrosty, może być to i prawdopodobnie jest to zwiastun odwrócenia tendencji i sentymentu na indeksach giełdowych, więc jest moim zdaniem rosnąca szansa na to, że ten trend będzie kontynuowany. Dlaczego te poziomy są jeszcze raz ważne? Przypominam, ten wykres długoterminowy, bardzo długoterminowy, to jest poziom, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym. Taka sama sytuacja jest na indeksie Nasdaq, tutaj także przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym, więc naprawdę na Wall Street teraz ważą się losy koniunktury, oczywiście koniunktury giełdowej, wycen wszystkich innych klas aktywów. No i oczywiście przypominam jeszcze raz tą statystykę, która mówi, że październik dla indeksu giełdowego, na przykład na Nasdaq, to jest najlepszy miesiąc w ciągu całego kalendarzowego roku. I generalnie cały czwarty kwartał daje statystycznie dobrą stopę zwrotu. To jest statystyka z ostatnich 30 lat, więc myślę, że inwestorzy na to zwracają uwagę. Ale znalazłem jeszcze jedną ciekawą statystykę, która może moim zdaniem jeszcze bardziej zwiększyć prawdopodobieństwo pewnego scenariusza i odpowiedzieć nam już na pytanie bardziej konkretnie, czy giełda będzie rosnąć, czy będzie kontynuacja wzrostów. Znalazłem statystykę na tym następnym wykresie. Jest podsumowanie tej statystyki i okazało się, co na przestrzeni ostatnich ponad 20 lat, jak indeks giełdowy S&P zachowywał się, kiedy mieliśmy do czynienia z takim odwróceniem jak wczoraj. Bardzo rzadko znajdują się takie schematy techniczne, jakie pojawiły się wczoraj. No i co się działo na przestrzeni następnych 5 dni i na przestrzeni następnych 20 dni na indeksie giełdowym S&P. I co się okazuje? Gdyby wyłączyć ten fragment, który miał miejsce w 2008 roku, kiedy rynek dyskontował upadek banku Lehman Brothers i generalnie tą ostatnią taką prawdziwą recesję, to mieliśmy do czynienia generalnie ze wzrostami. Po 5 dniach był indeks giełdowy wyżej. I co jest bardzo ciekawe,
na przestrzeni następnych 20 dni ta statystyka jest jeszcze lepsza, jest jeszcze bardziej korzystna dla byków. Byki to są, jeszcze raz przypomnę, ci, którzy liczą na dalsze wzrosty indeksów giełdowych, na dalsze wzrosty instrumentu finansowego, a niedźwiedzi to są ci, którzy liczą na spadki instrumentu bazowego, w tym wypadku indeksów giełdowych. Ale statystyka w tym wypadku jest bardzo korzystna dla byków i zakłada, że po 20 dniach średnio licząc wzrosty wynosiły 4%, a gdyby oczywiście wygumkować ten okres 2008 roku, to ta statystyka byłaby jeszcze bardziej korzystna dla popytu na ryzyko, jeszcze bardziej korzystna dla indeksów giełdowych. Jestem bardzo ciekawy, czy tak się stanie, natomiast moim zdaniem, kiedy mamy do czynienia z tymi dwoma statystykami, jest więcej niż 70% szansy, że raczej indeksy giełdowe w perspektywie nie tylko miesiąca, ale nawet całego kwartału, a być może jeszcze dalej, tworzą teraz swoje ekstremum, swoje minimum. Jako że indeksy giełdowe na Wall Street decydują o tym, jaki będzie generalny kształt i kierunek innych indeksów giełdowych na całym świecie, zwłaszcza w tym świecie anglosaskim. W tym wypadku giełda w Niemczech także powinna na to zareagować. Widzimy także, że jest tutaj bardzo blisko kluczowych poziomów, więc te zamknięcie, zwłaszcza dzisiaj powyżej poziomu 12,5 tysiąca punktów, powinna sygnalizować także atak popytu na ryzyko i kontynuację tendencji wzrostowych w następnych dniach, i to pomimo tych wydarzeń, które mają mieć miejsce pod koniec października. Przypominam, decyzja ECB o podwyżce stóp procentowych, decyzja Fedu o podwyżce stóp procentowych na początku listopada. Teoretycznie to są wydarzenia, które nie powinny być sprzyjające dla indeksów giełdowych, ale generalnie te stopy procentowe mogą być na tych poziomach już w cenach i zobaczymy, czy rynek rzeczywiście zmienił wczoraj sentyment, że te dane o inflacji, które powinny i naprawdę przesunęły oczekiwania na rynku pieniężnym, o czym za chwilę będzie, nie wpłynęły na indeksy giełdowe. Już rynek giełdowy nie boi się rosnących stóp procentowych nawet do poziomu 5%. A za chwilę zobaczymy, że rynek już prawie wycenia 5%, że stopa procentowa może dojść w Stanach Zjednoczonych w marcu 2023 roku. Ale jeszcze z ciekawostek zobaczmy, że najbardziej od 6 miesięcy są też przez zagranicę kupowane japońskie akcje. I to także jest bardzo ciekawa statystyka moim zdaniem. I gdyby do tego pakietu dotyczącego indeksów giełdowych dodać jeszcze Bitcoina, bo moim subiektywnym zdaniem Bitcoin czasami wyprzedza to, co się będzie działo na indeksach giełdowych. I widzimy tutaj, że ten Bitcoin jest bardzo blisko rocznej linii trendu spadkowego. I gdyby Bitcoin pokonał te opory, a one tak w ujęciu dziennym przebiegają w okolicach 21 tysięcy dolarów, to oczywiście sygnały płynące z kryptowalut jeszcze bardziej zwiększyłyby prawdopodobieństwo kontynuacji tendencji wzrostowej do końca tego roku i myślę, że szansa byłaby większa nawet niż 75%, no ale oczywiście zobaczymy, co dzisiaj wymyślą byki i niedźwiedzie na Wall Street podczas indeksów, podczas sesji, kiedy będziemy dyskontować wczorajsze dane ostatecznie, to co się wydarzyło wczoraj i te dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej i te dane, które poznamy o 16, które także są istotne, ponieważ odnoszą się do sytuacji już bieżącej październikowej. No i teraz te implikowane stopy procentowe. I widzimy, że poziom 4,88% to jest cały czas wskazówka na marzec 2023 roku, że tam stopy mają zawędrować. No i jestem ciekawy, jeżeli dzisiejsza sesja utrzyma co najmniej obecne wczorajsze poziomy, to będzie moim zdaniem to sygnał, że stopy procentowe nawet na poziomie 5% w Stanach Zjednoczonych są już w cenach. I teraz każde cofnięcie tej implikowanej stopy procentowej, a później jeszcze tych rynkowych stóp procentowych reprezentowanych przez rentowność 10-latek amerykańskich będą bardzo wielkim paliwem i pożywką do tego, żeby dalej indeksy giełdowe kontynuowały tendencję wzrostową. Czy tak się stanie? Zobaczymy i widzimy ta rentowność na amerykańskich dziesiątkach to jest 3,90. Jeżeli to wsparcie dzisiaj było pokonane, to moim zdaniem paliwo do dalszych wzrostów miałoby miejsce. Z ciekawostek obserwujemy także wielki popyt znowu na brytyjskie obligacje i spadek poniżej poziomu 4% rentowności znowu staje się faktem i rynek znowu obronił poziom 5%. Nie udało się go pokonać. Jestem bardzo ciekawy, czy banki centralne czasem nie koordynują swojej akcji tak, żeby te stopy procentowe i rynkowe i te ustalane przez banki centralne nie przekroczyły tej wartości. To moim zdaniem jest coś, co mi intuicja podpowiada, że może się dziać. No i oczywiście poza indeksami giełdowymi, poza Bitcoinem patrzymy także na zachowanie amerykańskiego dolara, które jest dzisiaj kluczowe i niezwykle ważne.
Europa dzisiaj zaczęła znowu kupować amerykańskiego dolara, znowu zaczęła się czegoś bać. Natomiast zobaczymy, co się stanie dalej. Tutaj niektóre wykresy sygnalizują możliwość utworzenia formacji szczytowej na samym dolarowym indeksie. Natomiast wykres długoterminowy wspiera jednak to, żeby ten amerykański dolar był kupowany. Wykres kilkunastotygodniowy, a już przede wszystkim ten wykres bardzo długoterminowy, gdzie widzimy, że jest potwierdzenie wyjścia dołem z tego kanału spadkowego o kilkuletniej charakterystyce. Widzimy, że jest potwierdzone, że amerykański dolar ma ochotę do tego, żeby się dalej umacniać. Te wykresy sygnalizują właśnie, że jest większe prawdopodobieństwo umocnienia amerykańskiego dolara. No ale oczywiście wszystko może się zmienić, ponieważ wczoraj na fali tego wzrostu popytu na ryzyko na giełdach papierów wartościowych amerykański dolar się jednak osłabiał, co miało także bardzo pozytywny wpływ na wszystkie inne klasy aktywów, zwłaszcza te powiązane ściśle z amerykańskim dolarem. Amerykański dolar, rentowności oczywiście kierują nas bezpośrednio na parę dolar do jena. Jak widzimy na wykresie, poziom 147 to są wieloletnie maksima, które teraz są wzmocnione górnym ograniczeniem wieloletniego kanału wzrostowego, więc jestem bardzo ciekawy, czy dokładnie te poziomy, na których teraz jesteśmy, czy z tych poziomów nie dojdzie znowu do jakiejś interwencji, mocnego, gwałtownego spadku, czy czasem te poziomy nie wywołają impulsu spadkowego. Więc bądźmy bardzo czujni, bardzo gotowi na podwyższoną zmienność. Forex teraz oferuje gigantyczną ilość możliwości, to jest raj dla day traderów, zmienność jest fantastyczna, przy niskich kosztach transakcyjnych. To, co się teraz dzieje na rynku walutowym, będzie przechodziło do historii i bardzo podobnie jest na funcie brytyjskim. Jeżeli dzisiaj euro-funt zakończy tydzień poniżej poziomu 0,87, to oczywiście sytuacja długoterminowa będzie korzystna dla funta brytyjskiego i oczywiście funt brytyjski będzie miał większą szansę na umocnienie jednak niż na osłabienie, ale także tutaj jest gigantyczna zmienność, co cieszy day traderów. I jak zobaczymy, jak w tym tygodniu zachowywały się najważniejsze waluty krajów G10, to widzimy, która waluta się umacniała, a która generalnie się osłabiała. I rynek ryzyka, amerykański dolar, rentowności to także surowce, czyli w tym wypadku złoto. Jeżeli rentowności amerykańskich obligacji nie będą spadać, to jest marna szansa na to, żeby cena złota zaczęła rosnąć i w tym wypadku moim zdaniem okolice 1680-1685 są teraz kluczowe, bardzo ważne. W przypadku wzrostu ceny złota nad te opory znowu sytuacja będzie niepewna, natomiast na chwilę obecną ta formacja dwuletnia, podwójny szczyt, która jest widoczna na wykresie, straszy popyt i naprawdę będzie dalej straszyła tych wszystkich inwestorów, którzy liczą na wzrosty ceny złota w najbliższym terminie. Natomiast ropa naftowa sygnalizuje nam spadki i to, że te indeksy giełdowe mogą mieć oddech z powodu presji inflacyjnej, spadku tej presji inflacyjnej. Ropa naftowa jest takim wyznacznikiem tego, co się może wydarzyć. I jeszcze raz przypominam, za paręnaście dni mamy wybory w Stanach Zjednoczonych i moim zdaniem jednak Amerykanie zrobią wszystko, żeby ta cena baryłki ropy, benzyny na stacjach benzynowych w dniu wyborów była jak najniższa, więc raczej spodziewajmy się spadków ceny ropy naftowej niż wzrostów. I na koniec moim zdaniem także warto patrzeć dzisiaj szczególnie na cenę miedzi, ponieważ tutaj także sytuacja jest ciekawa. Ta krótkoterminowa linia trendu spadkowego, która już blisko jest poziomów, które są teraz obserwowane przez rynek, będzie wyznacznikiem tego, czy popyt na ryzyko ma faktycznie pozytywne zamiary, czy jest tylko takim chwilowym impulsem. Więc jestem bardzo ciekawy, czy giełda będzie rosnąć i czy będzie kontynuacja tendencji wzrostowej, która była wczoraj zarysowana. Być może jest to ingerencja tych Plunge Protection Team wczoraj. Jeżeli tak, no to dzisiaj znowu indeksy giełdowe powinny być wyciskane tak, żeby naprawdę w umysłach inwestorów stworzyć świece tygodniowe o prowzrostowym charakterze, a jeżeli tak się stanie, to myślę, że negatywne scenariusze, te nastroje na spadki będą odwrócone i także krótkoterminowi i inni inwestorzy przyłączą się do tendencji wzrostowych. I na koniec dział oczywiście taki lokalny, krajowy. W momencie tworzenia tego wpisu, tuż przed rozpoczęciem nagrywania, pojawiły się dane o rachunku bieżącym naszego kraju za sierpień. Okazało się, że deficyt na poziomie 4 miliardów euro to jest bardzo, bardzo zła informacja. Praktycznie nikt nie spodziewał się, że te dane będą takie słabe. Widać, jaki jest efekt wojny, łamanych tych wszystkich powiązań handlowych.
I gdyby to była tylko lokalna specyfika nasza krajowa, to byłby oczywiście czynnik niezwykle niekorzystny dla krajowej waluty, ale obserwujemy bardzo podobne zjawisko w Czechach. Na rachunku bieżącym także mamy od lat, nie było takiego wielkiego deficytu i wniosek jest oczywiście taki, że wynika to z tych globalnych przepływów, które teraz obserwujemy. Ten rachunek bieżący, który uwzględnia nie tylko rachunek handlowy, czyli bilans handlowy, ale także różnego rodzaju inne przepływy, pokazuje teraz takie wielkie odpływy kapitału. I oczywiście z ciekawostek, które się dzieją na naszych oczach, warto odnotować węgierskiego forinta, który się dzisiaj umacnia najsilniej od 10 lat. Tendencja jest bardzo sprzyjająca ryzyku i bardzo sprzyjająca także krajowej walucie. Gdyby te czynniki inne, typu przede wszystkim euro-dolar, zaczął kontynuację tendencji wzrostowej, to myślę, że złoty będzie pod presją na dalsze umocnienie, ale przede wszystkim rzućmy cały czas okiem na polskie obligacje, ponieważ nie udaje się pokonać poziomu 8% na rentowności. Także tutaj wygląda na to, że jest trzymać jakiś wielki popyt, który nie pozwala, żeby te rentowności pokonały ten poziom, a już zachowanie ETF-u na całą polską krzywą dochodowości pokazuje, że jeżeli tutaj zostanie utworzone szczyty na rentowności polskich obligacji 10-letnich, no to zachowanie samego ETF-u będzie jeszcze bardziej sprzyjające tezie o tym, że kontynuacja tendencji korzystnej dla posiadaczy długich pozycji na polskich obligacjach będzie przed nami. No i ten rynek walutowy, czyli euro i dolar złoty, jeżeli dzisiaj znowu euro-dolar zacznie rosnąć podczas sesji amerykańskiej, to oczywiście złoty zacznie się umacniać, natomiast na chwilę obecną nie ma żadnych zmian sytuacji technicznej i na razie czekamy po prostu na to, jaki będzie efekt dzisiejszej sesji na Wall Street. Na koniec warszawska giełda papierów wartościowych, która ma dzisiaj problemy nawet z powrotem nad poziom 1400 punktów, a to moim zdaniem sygnalizuje, że na razie jest problem z tym, żeby wygenerować ten impuls przekraczający nawet górne ograniczenie tego kilkumiesięcznego klina zniżkującego, co pokazuje, że znaczenie tej formacji technicznej jest duże. Gdyby doszło w końcówce dzisiejszej sesji do przełamania tego poziomu, to naprawdę byłoby to bardzo zachęcające, by wieścić, że w kolejnym tygodniu warszawska giełda będzie kontynuowała tendencję wzrostową. Czy tak będzie, czy giełda będzie rosnąć, to jest niezwykle ważne pytanie i dzisiejsze zachowanie Wall Street pozwoli nam jeszcze bardziej odpowiedzieć na kolejne pytanie, czy będzie kontynuacja wzrostów globalnego popytu na ryzyko. Jeżeli oczywiście chcesz się nauczyć inwestowania, to pakiet edukacyjny XTB jest dla Ciebie. Tam na dole link w opisie. Zachęcam do tego, żeby zobaczyć i poczytać, bo wszystko dzisiaj będzie poświęcone temu, co robi teraz CD Projekt, jaka jest jego strategia, więc jeszcze raz zachęcam do tego, żeby się z tym zaznajomić. Tam na dole jest link w opisie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, widzimy się i słyszymy oczywiście w poniedziałek. Życzę stopy zwrotu podczas dzisiejszej sesji i miłego, pięknego, słonecznego weekendu. Pozdrawiam.